Witam kochani, zapraszam na pierwszą część filmu z serii Ozdoby Wielkanocne. Dzisiaj pokażę, jak zrobić kurę. Kura to nic innego jak koszyk z wyplatanym dnem, do którego dorobiona jest górna część, przód kury oraz jej kuperek i oczywiście głowa. Głowa ozdobiona sizalem czy jakimś innym sznurkiem. To właśnie przykład takich wyplecionych kurek. Do wyplecenia kury będziecie potrzebować około 100 gazetowych rurek. Przygotujcie je sobie wcześniej. Jakiś drut, na przykład drut florystyczny. Wzornik z obciążnikiem, żeby nadać ładny kształt, ładny okrągły kształt waszej plecionce. I oczywiście narzędzia, szczypce boczne i nożyczki. Zaczniemy od wyplatanego dna. Dno wyplecione jest w formie gwiazdy sześcioramiennej i tak musicie ułożyć na spodzie rurki. Przygotujcie sobie 3 paczki rurek po 4 w każdej. To będą wasze rurki osnowy i ułóżcie je w formie gwiazdy sześcioramiennej, troszeczkę to spłaszczając na środku. Teraz zmierzcie odległości od środka. Muszą być jednakowe, żeby nie zabrakło wam z której strony później rurek przy wyplataniu kury. To najwygodniej zrobić jakąś dodatkową rurką. Teraz weźcie jakąkolwiek rurkę, zegnijcie ją mniej więcej w połowie i zahaczcie o całą grupę 4 rurek. To na początku będzie wasza rurka osnowy. 4 rurki razem. Kurę wyplatać będziemy splotem ósemkowym. Ten splot już znacie. Jest to ten podstawowy splot do wyplatania. Najpierw przez wszystkie 4 rurki, czyli krzyżujemy rurkę pomiędzy grupami 4 rurek. I tak robimy na około 2 przynajmniej rządki. Kiedy 2 okrążenia są wykonane, grupę 4 rurek zacznijcie rozdzielać na pół. Czyli teraz naszymi rurką osnowy będą 2 kolejne rurki. Po 3-4 rządkach sprawdźcie wielkość spodu. Oczywiście ta wielkość musi być dostosowana do wielkości waszego wzornika. Tutaj widać, że to wszystko się zgadza, że ta wielkość spodu jest wystarczająca. I teraz bez wykonywania żadnego rantu dolnego, po prostu zegnijcie rurki osnowy wciąż jeszcze 2, lekko do góry i wyplatajcie dalej splotem ósemkowym. Pierwszy rządek bez wzornika, teraz ten wzornik możemy już włożyć. Dodamy oczywiście obciążnik, żeby nasza plecionka się nie przesuwała. Tak jest łatwiej pleść. Musicie zrobić kilka rządków jeszcze przez 2 rurki i mniej więcej w połowie miski 2 rurki osnowy rozdzielić już na pojedyncze rurki. Po wypleceniu żądanej wysokości wyjmujemy wzornik, tak to mniej więcej wygląda w środku, i zabierzemy się za wyplatanie tyłu kury, czyli kuperka kury. Wszystkie rurki osnowy, te pojedyncze, musimy podzielić na 2 części. Jedna część to będą rurki osnowy przeznaczone na przód kury, natomiast druga część to będą rurki osnowy przeznaczone na kuperek. Zaznaczamy te miejsca połowy rurek i zaczynamy wyplatać tył kury. Wyplatać będziemy raz w prawo, raz w lewo, tym splotem ósemkowym odwrotnym. Zobaczcie, jak to wygląda. Przy ostatniej rurce osnowy zawracamy i skręcamy rurki nie tak jak normalnie w prawą stronę, tylko w lewą stronę.
czyli splot ósemkowy odwrotny. Jest na to oczywiście osobny tutorial. Zapraszam do zapoznania się z tym filmem. Kiedy będziecie dojeżdżali do ostatniej rurki osnowy przeznaczonej na kuperek, musicie jedną z nich zgubić, czyli przy każdym co drugim rządku pomijacie jedną rurkę osnowy, tak żeby uzyskać na tym kuperku żądany skos. Jak widzicie, to takie schodki się tworzą. Kuperek jest coraz węższy, u góry musimy jakoś ten kształt wyprowadzić. Przy ostatnim przeplocie przejedźcie jeden raz naokoło przez wszystkie rurki osnowy, żeby ładnie zakończyć ten kuperek, żeby on miał taki nie ostry, tylko łagodny skos. Teraz musimy w jakiś sposób pozbyć się tych sterczących rurek osnowy, które służyły do wyplatania kuperka. Pokażę Wam taki prosty sposób na schowanie tych rureczek. Każdą z rurek najpierw zginamy w prawo, przekładamy przed, a następnie za kolejnymi rurkami osnowy. Przed rurką, za rurką i chowamy do środka. Tak musicie zrobić z każdą kolejną rurką osnowy, aż dojedziecie do rurki ostatniej, którą pletliście, które służyły do wyplatania kuperka. Później te końcówki oczywiście utniemy i ewentualnie lekko podkleimy jakimś klejem do papieru. Zajmiemy się teraz przodem kury. Ważne, aby w rurki osnowy brzegowe, te właśnie na skrajach, włożyć drut florystyczny, czy jakikolwiek inny drut budowlany. To pomoże nam zachować, utrzymać tą skośną formę. Tu nieco inaczej niż przy kuperku. Nie będziemy gubić rurek, tylko będziemy pleść przez wszystkie rurki osnowy. Rurki osnowy oczywiście były za krótkie, więc musieliśmy je przedłużyć, używając odrobiny kleju. I zaczynamy wyplatanie. Wyplatamy również w prawą stronę i w lewą stronę. Tak samo splot zwykły ósemkowy i splot ósemkowy odwrotny, ale nie gubimy rurek. Mniej więcej na tej wysokości chcielibyśmy pozbyć się kilku rurek osnowy. Dlatego przy samym brzegu przeplećcie przez dwie rurki i jeszcze tak samo gdzieś w środku. W ten sposób tych rurek osnowy z 12 na dole zrobi nam się 8 na samej górze. Oczywiście te niepotrzebne rurki osnowy gdzieś tam w środku utniemy. Chcielibyśmy zacząć wyplatać głowę. Taką główkę właśnie jak na zdjęciu tu widzicie. Musimy dodać rurki, które są z tyłu głowy. Tam jest, jak widzicie, taka dziura, taka przerwa. Musimy dodać rurek osnowy. Ja dołożyłam jedną i tą końcówkę zaginam do środka i włożę ją w splot, tak żeby ona mi się tam gdzieś nie pałętała, żeby mi się nie plątała, żeby nie było jej widać. Pleciemy głowę naokoło, lekko nadając jej kształt taki właśnie kulisty, troszeczkę rozszerzając, a później troszeczkę zwężając rurki. Na samej górze, kiedy wielkość głowy już jest odpowiednia, wszystkie rurki osnowy musimy uciąć, zostawiając około 4-5 cm. Te wystające końcówki rurek uciętych będę po kolei wkładała w środek głowy. Jedna po drugiej zaginamy i wkładamy do środka. Na sam koniec możemy dać kropelkę kleju na samą górę, żeby to wszystko jeszcze utrwalić. Tam będzie grzebień kury, tego nie będzie widać. Wyrównajcie kształt, utnijcie rurki, które pozostały z kuperka i można powiedzieć, że kura gotowa. Teraz może być zabarwiona i ozdobiona, czyli musimy dorobić jej grzebień, musimy dorobić korale, dzióbek i oczka.
Grzebień i korale są wykonane z takich zwykłych pakułów hydraulicznych. To akurat jest część na ogonek, na kuperku dodamy też taką ozdobę. Wedle fantazji pozwijajcie te pakuły hydrauliczne, one są bardzo plastyczne i przy użyciu kleju na gorąco, kleju z pistoletu przyklejcie to w odpowiednim miejscu na Waszej kurze. Pamiętajcie, że klej na gorąco może poparzyć, ostrożnie. Tak samo korale i grzebień zostały wykonane i przyklejone. Natomiast dziobek kury jest to kawałek sznurka sizalowego, który został owinięty na tekturowym stożku. Oczka kupione w sklepie z takimi artykułami dekoratorskimi. Gotowe oczka przyklejamy również na klej na gorąco. I kura gotowa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać takie śliczne kurki i zapraszam do oglądania pozostałych moich tutoriali, a także do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia. A ten piesek to oczywiście moja Abi.